Łąkotka jest bardzo ważną strukturą stawu kolanowego. Urazy i przeciążenia kolana doprowadzają do jej uszkodzenia, co w rezultacie może spowodować zmiany zwyrodnieniowe stawu, ból, wysięki, ograniczenia w aktywności, aż wreszcie konieczność wymiany stawu na protezę. Straszna perspektywa. Dzisiaj spróbuję przeanalizować, czy w takim razie łąkotkę można wymienić. Witam Cię bardzo serdecznie w 65. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Czy słucha mnie ktoś, kto nie wie jeszcze, co to jest łąkotka? Pewnie nie, ale dla porządku powiem, że łąkotka znajduje się w kolanie i odpowiada za amortyzację, wyrównanie obciążeń przenoszonych przez chrząstkę, rozprowadzanie płynu stawowego oraz za stabilizację. To tak pokrótce. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o łąkotce i budowie, funkcji i innych aspektach, zapraszam Cię do wysłuchania moich wcześniejszych odcinków. Mianowicie odcinka 19, 20, 48 i 63. W tym ostatnim wykazywałem, że czasem walka o łąkotkę może nie być sensowna i dochodzi do większej bądź mniejszej resekcji. Mała łąkotka lub jej brak powoduje przeciążenia, doprowadzając do zmian zwyrodnieniowych. No i co wtedy? Pomysł nasuwa się sam. Trzeba łąkotkę wymienić na nową. Jakie więc mamy opcje? Pierwszą opcją jest przeszczep oddawcy, no bo skoro można przeszczepić serce, nerkę czy soczewkę, to dlaczego nie łąkotkę? Tak, to dobry pomysł. A przy całkowitym braku łąkotki, przy stosunkowo dobrym stanie kolana, bez deformacji kostnej kłykci i wypłaszczenia powierzchni stawowych, możemy myśleć o transplantacji. Pacjent kwalifikowany do przeszczepu nie powinien być starszy niż około 50-55 lat i przede wszystkim nie może mieć nadwagi. Co więcej, kolano nie powinno być w przewlekłym stanie zapalnym. Łąkotkę dla danego pacjenta zamawia się w banku tkanek. Uwzględniamy, czy jest to łąkotka przyśrodkowa czy boczna oraz prawa czy lewa. Musimy również podać potrzebny wymiar, bo łąkotka jest trochę jak wkładka w bucie. Nie może być ani za mała, ani za duża. W odróżnieniu natomiast od innych przeszczepianych od ludzi tkanek, niepotrzebna jest tak zwana zgodność tkankowa, czyli nie dobieramy łąkotki pod względem chociażby grupy krwi, bo łąkotka z banku tkanek jest tak naprawdę martwą tkanką poddaną wcześniej sterylizacji radiacyjnej. Nie ma w niej żywych komórek, jak w przypadku przeszczepionej nerki. A dlaczego? No bo takie niestety jest w Polsce prawo. Praktycznie wszystkie tkanki ortopedyczne w Polsce pobierane są ze zwłok bez zachowania warunków sterylności. Dla przypomnienia, taką nerkę czy serce pobiera się od dawcy w warunkach sali operacyjnej, sterylnie po śmierci mózgu, ale przy nadal podtrzymywanych funkcjach życiowych, jak tętno i oddech. Takie tkanki są po prostu żywe, po pobraniu jedynie schładzane, gotowe bezpośrednio do transplantacji. Przeszczep łąkotki jest dość trudnym i zaawansowanym artroskopowo zabiegiem. Łączy w sobie wszystkie techniki naprawy łąkotki. Musimy zamocować korzenie oraz różnymi technikami doszyć łąkotkę do ściany stawu, więc nie jest łatwo. Po operacji kolano jest czasowo unieruchamiane, przeważnie na okres około 3 tygodni. W tym czasie na nodze nie wolno nam stawać, a potem stopniowo obciążamy kończynę oraz stopniowo mobilizujemy zakresy zgięcia, tak aby w pełni stanąć na nodze po około 2 miesiącach i w tym czasie zginać kolano nie więcej niż około 90 stopni. Proces gojenia i przebudowy trwa powyżej roku. Należy pamiętać, że sam zabieg nie jest pozbawiony możliwych powikłań, zarówno wczesnych, jak i późnych. Kolano może być sztywne, z ograniczeniem zakresu ruchomości, może dojść do infekcji, może dojść do drobnych zaburzeń neurologicznych, wreszcie łąkotka może się nie wgoić i ulegnie stopniowej destrukcji.
Gojenie łąkotki nie jest trudne. W zasadzie gojenie łąkotki jest trudne, bo nawet oryginalna łąkotka jest słabo ukrwiona, za co tym idzie. Ostatecznie ukrwienie przeszczepu jest prawie niemożliwe. Ciekawi jesteście pewnie, jakie są wyniki takiego przeszczepu. Obserwacje dowodzą, że przeżycie 10-letnie przeszczepu jest na poziomie około 70-80%, a najczęstszym problemem jest oczywiście wtórne uszkodzenie łąkotki. Co więcej, pomimo że przeszczep zapewnia poprawę objawową w aktywnościach dnia codziennego, to niejasne są dowody na faktyczne zapobieganie rozwojowi zmian zwyrodnieniowych. Ponad 40% operowanych pacjentów jest niezadowolona z powodu braku możliwości powrotu do pierwotnej sprawności. Jednak tylko kilkanaście procent z tych niezadowolonych nie zgodziłoby się na ponowny przeszczep, czyli jakąś tam poprawę odczuwają. Myślę, że pacjenci powinni być świadomi, że przeszczep łąkotki jest procedurą tak zwaną ratunkową, która ma na celu uczynienie poważnego problemu po prostu znośnym, a nie umożliwienie forsownego biegania, skakania, obracania się na kolanie. Zresztą analogicznie podejrzewam jak przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Chociaż możliwe jest wznowienie pewnego poziomu sportu po przeszczepie łąkotki, prawdziwe pytanie nie brzmi, kiedy aktywność sportowa jest wskazana, ale czy w ogóle powinna być zalecana. Ok, wiemy już, że można łąkotkę przeszczepić od dawcy, a w takim razie czy są jakieś sztuczne implanty, które można byłoby wszczepić w miejsce łąkotki? No, są. W takim razie przyjrzyjmy się im. Historycznie do wyprodukowania sztucznej łąkotki rozważano zastosowanie różnych materiałów. Wymienimy tutaj tworzywa sztuczne, metale, biomateriały, w tym drukowane 3D. Pomysłów jest dużo, wiele nawet w fazie projektów, które no i wiele jeszcze pewnie długo nie zobaczy pacjenta. Powiem w takim razie o takich, które były lub w najbliższym czasie będą miały szansę zaistnieć, no albo są już właśnie. O ile najbardziej biologicznym i anatomicznym sposobem jest wspomniany przeszczep od dawcy, to po drugiej stronie barykady, kompletnie nieanatomicznym, stoi tak zwany unispacer. Jest to metalowy, samocentrujący interpozycyjny dystanser, który wstawia się bez żadnego mocowania. Po prostu taki talerzyk wsuwany pomiędzy kość udową a kość piszczelową. Stosowany był przez kilka lat, jednak wysoki wskaźnik rewizji doprowadził do wycofania urządzenia ze sprzedaży w 2011 roku. A co dalej? Dwa implanty prezentują grupę tak zwanych meniscal scaffold, co można przetłumaczyć jako rusztowanie łąkotki. Idea jest taka. Wszczepiamy porowate struktury wykonane z materiałów biomimetycznych, w które organizm wbudowuje żywe autologiczne komórki i wytwarza strukturę włóknistą łąkotki, a tym samym pierwotną mechanikę stawu kolanowego. Warunek jest taki, aby rusztowania miały szybkość degeneracji dopasowaną do szybkości regeneracji tkanki łąkotki. W przypadku scaffoldów nie mówimy o zastąpieniu całej łąkotki. Jest to po prostu element zastępujący część uszkodzonej łąkotki, czyli fragment. Potrzebne są w takim razie zdrowe, nieuszkodzone korzenie łąkotki oraz naturalny, unaczyniony brzeg obwodowy. Wyróżniamy tu dwa produkty. Implant łąkotki kolagenowej CMI wykonany z materiału naturalnego oraz rusztowanie łąkotki Actifit firmy Ortec Sport Medicine wykonane z materiału syntetycznego. Oba opracowano w latach 90. XX wieku, ale po latach stosowania obecnie, z tego co mi wiadomo, na rynku pozostał tylko Actifit. Podejrzewam, że i Actifitu dni niestety są policzone, bo przeglądając literaturę nie można wykazać korzyści płynących ze stosowania implantu u pacjentów cierpiących na ból po menisektomii, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Co więcej, zgłaszane są stosunkowo wysokie wskaźniki niepowodzeń, sięgające nawet 31-32% po 5 latach, a więc w krótkim okresie korzyści taka łąkotka może dać, ale w długim niestety wszystkie te korzyści znikają. Być może implanty to dobry pomysł, ale wymagają jeszcze dopracowania. Meniscofix. Meniscofix to polimerowe rusztowanie z dodatkiem kolagenu i kwasu hialuronowego, drukowane na drukarce 3D.
Jego wzmocniona struktura umożliwia mocowanie zarówno do tkanek miękkich, jak i do kości, co daje możliwość całkowitej wymiany łąkotki. Ten implant jest dopiero w fazie testów i na razie nie było jeszcze badań klinicznych u ludzi, ale jest bardzo obiecujący. Kolejny NuSurface oraz Artemis. To implanty, które składają się ze stosunkowo nowego elastomeru termoplastycznego poliwęglanu uretanu. NuSurface jest wkładką podobną do samocentrującego metalowego Unispacera, o którym już mówiłem, tyle tylko, że jest wykonany z tworzywa sztucznego. Do prawidłowego działania potrzebna jest zachowana obwodowa część łąkotki, a implantu w żaden sposób się nie mocuje. NuSurface dostępny w badaniach klinicznych jest od 2008 roku, no i wyniki są obiecujące. Firma Active Implant zapowiada komercyjną dostępność za około 2 lata. Z kolei Artemis to proteza łąkotki przyśrodkowej. Oprócz głównego trzonu zawiera również coś w kształcie rogów łąkotki, co umożliwia jej mocowanie do kości. Można powiedzieć, że Artemis najbardziej wiernie odtwarza anatomię łąkotki. W zeszłym roku rozpoczęto badanie kliniczne z udziałem, co prawda zaledwie 10 pacjentów, ale jednak wkrótce spodziewane są roczne dane, które dostarczą cennych spostrzeżeń na temat bezpieczeństwa i skuteczności tego urządzenia. A wstępne wyniki wykazują, że proteza jest w stanie zmniejszyć ból po menisektomii, a implanty łąkotki pozostają nienaruszone, więc coś ciekawego. No i co? Było fajnie, a tu nagle lista możliwości się kończy. No chyba, że pominąłem coś ważnego. A pamiętajmy jednak, że nagrywam to pod koniec 2024 roku, więc może coś jeszcze, kiedy słuchasz tego, jest już nowego. Odpowiadając na pytanie, czy można wymienić łąkotkę, widać, że można, ale przede wszystkim używając allograftu, czyli przeszczepu oddawcy innego człowieka, bądź częściowo uzupełnić łąkotkę można również za pomocą scaffoldu Actifitu. Pozostałe implanty albo zostały wycofane, albo jeszcze nie są wprowadzone. Jednak jest jakieś tam światło w tunelu, więc może niedługo portfolio możliwości się poszerzy. Dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Życzę oczywiście, abyś nie musiała wymieniać swojej łąkotki. Szanujmy swoje łąkotki.